Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Laszy Smierzy. I dzisiaj zapraszam Was na przegląd mojej biżuterii. Nie ma tego dużo, więc filmik pewnie będzie króciutki, ale chciałabym się już tego takiego szajsu, które gdzieś tam albo fajne, albo kolor fajny i do tego może by mi się przydało, założyłabym. Takich rzeczy się pozbędziemy. Co jakieś fajniejsze, faktycznie wprowadzające, czy do jakiegoś makijażu może mi się przydadzą, to zostawię, ale generalnie pozbywamy się tego, czego naprawdę nie noszę. Także zapraszam. No i dobra, czas się pozbyć badziewia, bo ja, jeżeli chodzi o akurat biżuterię, to trochę tego badziewia właśnie mam. Bo do biżuterii zawsze podchodziłam na zasadzie troszkę takiej innej, że ciężko to też biżuterią nazwać, może ozdobami. Podchodziłam tak, że po prostu niektóre rzeczy nie potrzebuję drogich, tylko potrzebuję do jakiejś stylizacji, do jakiegoś efektu. I tak na przykład potrzebowałam pereł, ale nie chciałam takich. Przyszły do mnie takie te perły i powiem Wam, że ja z nich nie jestem zadowolona. I generalnie nie wiem, no ja wiem, że one też chyba jakieś strasznie tanie nie były, ale one mnie cisną w szyję, są bardzo niewygodne. Ja je czasami noszę, ale pozbywam się. Dalej mam taką bransoletkę i szczerze powiem, nie noszę już bransoletek, bo mam swoją Nomination i mam drugą od przyjaciółki grawerowaną. I tak naprawdę noszę tylko te dwie. A to była zawsze taka moja fajna letnia, do jakichś letnich stylizacji, tylko że latem strasznie się pod tym poci ręka i swędzi, więc ja już nie założę takich bransoletek. Noszę na stałe te, w ogóle ich nie ściągam, więc out. Tak samo jest, słuchajcie, z zegarkami. No, z zegarków to ja mam i to dużo. Poczekajcie, bo ciągle je wyciągam. Mam dużo zegarków. Sprawdźmy. To i tak jest mało, bo ja miałam jeszcze... bo ja już zrobiłam wstępną czystkę jakiś czas temu. Słuchajcie, no mam zegarek biały Armaniego, ale jest już tak obskubany i tak wygląda, że po prostu... No nie. On był bardzo ładny, ale też powoduje u mnie jakąś alergię. I no już nie będę go nosić, wygląda bardzo źle, więc out. Mam od Caspari, Ilaria Caspari, od mojego męża zegarek, kiedyś dostałam i on jest z fajnym skórzanym paskiem i jego chyba zostawię, chociaż ja już zegarków nie noszę i nie spodziewałam się, że kiedykolwiek to powiem, słuchajcie, bo ja od dziecka nosiłam zegarki, od dziecka po prostu. Nie rozstawałam się z zegarkami, a teraz coś mi się dzieje pod tymi zegarkami, że jakoś nie wiem, nie mogę ich po prostu nosić, ale zostawię z sentymentu, no bo to jest zegarek od męża. A to jest zegarek Casio, który sama sobie kupiłam, też jest bardzo fajny, z różową taką tarczą, bardzo kobiecy, fajny zegarek i z bardzo dużą baterią, on naprawdę na bardzo długo to wystarcza. I dokupiłam sobie do niego taki pasek skórzany, ale też no dzieje mi się coś pod nim, po prostu nie mogę mieć zbyt przylegających teraz rzeczy, zaraz dostaję jakiejś alergii, więc nie noszę, ale ten Casio akurat no jest w tak rewelacyjnym stanie, że może bym go po prostu komuś sprzedała, może ktoś by miał ochotę, wystawię go na Vinted i może ktoś zechce, bo jest naprawdę fajne. To są moje właśnie kolczyki, które, słuchajcie, noszę do pewnych makijaży, na przykład do takiego jak dziś, bardzo pastelowego, takiego dosyć różowo-fioletowego, gdzie jeszcze jakąś taką mocno malinową sukienkę jakbym założyła, mam taką mocno malinową sukienkę i właśnie często tę całą stylizację dopinam tymi kolczykami. One nie są najwyższych lotów, no ale jak widzicie robią robotę po prostu, więc dlatego je mam. No, nie wyrzucę ich, bo one mi często robią robotę, więc je zostawiam. Dobra, to zostawiam. To idzie out, to zostawiam.
Dalej, ostatnio nosiłam, bo to też na ogół do makijażu jakichś takich zielonych zakładam te kolczyki. One są takie zielone z takimi jakimiś kryształkami, tak się mienią w sumie na różne kolory. Kółka to kółka, no są ok, czego chcieć od kółek, zostawiam. Natomiast chyba nie zostawię tych kółek, bo one są po prostu brzydkie. Naprawdę są strasznie brzydkie i one idą out. Następnie tu mam taką z marki Marchesa. Mam takie kolczyki, zaraz Wam założę, one są po prostu wspaniałe na jakieś takie wyjątkowe wyjścia i one w ogóle są wspaniałe, elegancko wyglądają do czarnej, klasycznej sukienki. Ja takie mam nawet dwie. Satynowe. O Boże, jaki to robi look od razu. I właśnie jeszcze mam do tego tą bransoletkę i też uważam, że robi robotę. Także cały ten zestaw zostawiam, bo to jest, zresztą to jest dosyć akurat biżuteria droga, bym powiedziała. Mam takie kolczyki, słuchajcie. No właśnie. Mam takie kolczyki i ja je też lubię. One są w ogóle z Zalando. Ja je też lubię, bo one też mi robią robotę. Dobra, jak zakładam już wszystko, to zakładam i pokazuję, no bo co? Jak one robią robotę. I one, wiecie co? Są takie na pół ciężkawe, znaczy czuć je, generalnie czuć. Ale też nie to, że cały dzień chodzicie i już macie ich dość i chcecie zdjąć, więc nie, no są super, zostawiam je. Niedawno sobie kupiłam takie zwyklaczki. One są nawet takie dosyć sprężynowe, słuchajcie. Takie po prostu zwyklaczki, ale kurczę. Czasami po prostu chce się tylko coś nałożyć, właśnie takiego nawet zwykłego. Nie jakiegoś przytłaczającego, tylko żeby coś mieć. I to są w ogóle takie też najczęściej zakładane przeze mnie. Jak właśnie jadę gdzieś na miasto coś załatwić, to zawsze coś na tych uszach jest jednak i jakoś tak przez te włosy coś prześwituje, że tak powiem, więc no ja je zostawię, bo są w miarę nowe. Mam też, słuchajcie, tu kolejną letnią z takich, wiecie, to jest akurat z czego? Niby, ale to oczywiście z muszelek, ale to koło muszelek nie stało. To jest bardzo ciężkie i ja uwielbiałam się w takich, no ale ja już nie noszę, więc out. Mam coś takiego, co jest w ogóle na tym zdjęciu moim profilowym, YouTube'owym i to było mi potrzebne do takiego makijażu, całej stylizacji sylwestrowej, ale już mi to nie jest potrzebne. Natomiast no jakieś tam pieniądze za to wydałam, może przyda mi się to na następny rok. Nie przyda mi się. No właśnie i teraz mam tu kolczyki, które są bardzo fajne pod względem tego, jak wyglądają. Strasznie mi się podobają, ale niestety one są źle zrobione. One są tak źle zrobione, że one mi wypadają, spadają. Ja je już mało nie zgubiłam z 10 razy, bo ja ciągle uparcie zakładam, bo mi się tak podoba ten kolor, że on jest taki, wiecie, pomarańczo-różowy i takie są fajne te kolczyki, ale one po prostu, to się nie trzyma, to się w końcu wypada, spada. Więc ja myślę, że by mnie nie korciło ciągle, o już praktycznie nic nie musiałam zrobić, samo zeszło. Więc żeby mnie może nie korciło i nie zakładała tego, żeby zgubić, to po prostu wyrzucę je. No, czasami tak jest. Mam też taką, słuchajcie, biżuterię z Aparta. To jest to, w ogóle miałam to na swoim ślubie. To Wam tylko tyle zdradzę. I do tego kolczyczki. I to oczywiście zostawiam. Rzadko to noszę, ale się przyda. Więc wyrzucam i zostawiam. Dalej mam fantastyczne kolczyki, które po prostu ubóstwiam. To są, słuchajcie, też kolczyki z właśnie Zalando. Zalando ma przewspaniałe kolczyki designerskich różnych marek i właśnie można dorwać coś takiego jak to i to jest po prostu cudowne. A jak mi to pasuje dzisiaj do sukienki?
Mega mi to pasuje dzisiaj do sukienki. Nawet mam takiego ptaka tutaj, jak tu. Także piękne. No, one ze mną zostają i one są świetne. Sztywty są dobre, to się trzyma cały dzień, to nie spada. Ja właśnie tylko takie kolczyki potrzebuję. Sztyft musi ciężko wchodzić, żeby to się trzymało, nie? Dalej. Mam też takie coś, ale to muszę w ogóle chyba wyrzucić, bo to jest po prostu jakieś takie brzydkie. Nie wiem, co ja w tym widziałam, ale no one były swego czasu modne. Chociaż może ja bym je po prostu wyczyściła i jakoś, nie, one się połamało, o. Nie no, bez sensu, co? Bez sensu. Wyrzucam je, nie będę Wam zakładała drugiego, bez sensu. Tu mam, słuchajcie, perły na złotym, takim przeplatane złotem tak naprawdę. To dostałam od mojej cioci ze Stanów bardzo dawno temu. Ja tego w ogóle nie noszę, ale oczywiście mam to cały czas, ale nie noszę. No, tak czasami jest. Ponieważ mam jeszcze jeden woreczek od tej Marchesy, to sobie do tego woreczka to włożę. Dalej mam, słuchajcie, Guessa kolczyki. I to też są kolczyki i zamykanie i wszystko. Takie moje jedne z ulubieńszych, bo to są też nieinwazyjne i w ogóle nie czuć. To jest też wzór najbardziej znany akurat, jeżeli chodzi o markę Guess. Są różnej wielkości, różnego koloru, są też srebrne, złote, a ja mam właśnie takie. Także tak się prezentują, bardzo je lubię i no oczywiście one zostają. Mam nawet jeszcze torebeczkę Guessa, więc sobie wrzucę do tej torebeczki je. Moimi ukochanymi też, to też jest z Zalando, słuchajcie, mówię Wam, wejdźcie na te Zalando z tą biżuterią, bo jak ja szukam czegoś takiego bardzo ciekawego, już uszy mnie bolą, to głównie właśnie na Zalando, także tam możecie wejść i znaleźć takie, słuchajcie, cuda. Te kolczyki to w ogóle są bombastyczne, one też są jako multikolorowe. Ja akurat wzięłam te, bo multikolorowe to mam te ptaki i już chciałam tu coś trochę innego, ale to jest po prostu cudowne. Te kolczyki są wspaniałe, naprawdę, i to na Zalando. I one nie były jakieś chyba strasznie drogie. Ja za nie zapłaciłam, tak mi się wydaje, że 160 zł chyba, albo mniej, jakoś chyba tak. Teraz pokażę Wam piździonki. To jest mój pierścionek od Wojtka, który kiedyś mi kupił. Nie noszę już go za bardzo, nie wiem dlaczego. W sumie by pasowało to do tego wszystkiego. Źle by wyglądało? Nie. To jest mój zaręczynowy od Wojtka z rubinem, ponieważ ja mam dwa kamienie. Po dacie urodzenia i po znaku zodiaku. Mój kamień to jest rubin i perydot. Nigdy nie mogę się nauczyć, jak on się nazywa, ale chyba tak, zielony właśnie taki. No i ten kupiłam sobie sama, a rubin dostałam jako zaręczynowy. No i oczywiście obrączka. To mam też od Wojtka i to jest srebrny z bursztynem, ponieważ ja byłam ogromną fanką bursztynu, a największą fanką pierścionków, jakich byłam, co mi się bardzo zmieniło, to było właśnie takich ogromnych, przeogromnych, ponieważ ja mam dosyć duże dłonie, u mnie zawsze takie duże pierścionki dobrze wyglądały, ale wydaje mi się, że już teraz nie, że to już jest takie no niefajne i dlatego nie zakładam tego pierścionka, ale oczywiście go zostawiam, to jest srebrny z bursztynem. Za to mam takie właśnie pierścionki też, słuchajcie, po prostu dekoracyjne bardziej, ja je tak nazywam, bo to są pierścionki, jak potrzebuję się dopasować bardziej do tej biżuterii złotej, tych kolczyków Marchesy, które Wam pokazywałam, to właśnie też te pierścionki zakładam i generalnie
Kiedyś się mówiło, że nie mieszajmy złota ze srebrem, bo to niedobrze wygląda. Mieszajmy, bo to moim zdaniem dobrze wygląda i one się w ogóle nie gryzą. I to jest wszystko po prostu w głowie. Gdzieś ktoś kiedyś powiedział i wszyscy się będą tego trzymać, bo ktoś tak powiedział. Ktoś kiedyś powiedział, że nie łączymy czerwonego z zielonym do momentu, aż powstała krata czerwono-zielona, taki wzór materiału i po prostu z niego zaczęto szyć różne sukienki, koszule i tak dalej. Wszyscy to zaczęli nosić i raptem nikogo nie przeszkadza, że zielony do czerwonego nie pasuje i się gryzie, więc dajmy spokój. No, także o tak. No i oczywiście ten wielki pierścionek, ale to żadnego z nich nie wyrzucam. Na stałe noszę ten i to wręcz tak noszę na stałe, że ja ich nie ściągam w ogóle. Na pewno muszę się pozbyć tych metalowych, to były z Zary kupowane w środku, wyglądają tak strasznie, po prostu strasznie. One były generalnie spoko, ale cała koncepcja tych kolczyków mi się podobała właśnie. I nie wiem, czy to na zewnątrz powinno być, czy jak. Cała koncepcja mi się bardzo podobała, ale właśnie one no, wyglądają tanio, źle. Moim zdaniem nie warto chyba, żebym takie kolczyki zostawiała w kolekcji. No nie. Także one idą out. Ja je wyrzucam. Od razu się zrobi miejsce na kolejne biżuteryjne zdobycze. To jest coś, co lubię. To jest niby też, słuchajcie, kolczyki z Zary, ale one już są jakoś inaczej wykonane i one z każdej strony wyglądają dobrze, z której ktoś nie zobaczy. To są takie talerze. One też się bardzo dobrze trzymają, nie spadają z uszu, bo sztywty są tak dobrze dopasowane i nie spadają z uszu. Świetnie wyglądają moim zdaniem. Także ja bardzo je lubię i one też zimą dobrze wyglądają do wielu rzeczy, takich cięższych swetrów i tak dalej. Dodają jeszcze tak dodatkowo charakteru. Także ja je zostawię. To są, słuchajcie, takie ala... Jak to się mówi? Takie trochę szklane, trochę gliniane, nie, te drugie, ceramiczne. I teraz tak, one są bardzo ciężkie, często mi spadają, gubię je, więc postanowiłam je wyrzucić. I tak samo postanowiłam się pozbyć już tych kolczyków. One fajnie wyglądały, ale mam też taki wisiorek, to było z kalendarza adwentowego i tu w tym wisiorku to się odkręcało. Nie wiem, czy teraz dam radę to odkręcić, bo to jak jest mocno zakręcony tyle czasu, o, pięknie odkręca się. I tu, słuchajcie, w środku, była gąbeczka. I tą gąbeczkę psikało się na to perfumami, zapachem, zakręcało się i to non-stop pachniało. I taką gąbeczkę mogłabym zdobyć i wyciąć tu na wymiar. Mogłabym też cokolwiek, zdjęcie nawet tu jakieś włożyć. Nie wiem, no cokolwiek. To akurat jest w ogóle fajna koncepcja. To się ani jakoś nie przerywa, ani nic. Ja to bardzo długo w ogóle nosiłam, myłam się z tym, nie ściągałam tego. Nie, no to zostawię. I to jest, słuchajcie, marki Care z biżuterią, z taki sklep. I to było do sephorowego kiedyś kalendarza dołączone. Mam też takie. To są moje takie sylwestrowo, czasem były też weselne kolczyki. Bardzo je lubię. Uważam, że są bardzo efektowne i jak chcę tak bling bling zabłysnąć, to właśnie je zakładam, bo tamte, które miałam na ślubie, to wiecie, to jest takie spokojne, a to jest coś takiego bardziej już krzyczącego. Idealne moim zdaniem. W ogóle to, że to jest w kształcie takich dwóch serc. No, bardzo je lubię i je oczywiście jak najbardziej zostawiam. Mam też takie, słuchajcie, chyba albo z kruka, albo to są z kruka, albo z apartu też kolczyki. Śliczne, też takie kolorowe. Bardzo ładne, tylko je trzeba wiedzieć. Ja nigdy nie wiem. Najpierw próbuję jedno, już mnie tak uszy bolą. Najpierw próbuję jedno włożyć i zobaczyć, czy to dobrze, czy to nie powinno być w drugą stronę. One są dosyć takie sztywnowate.
Natomiast bardzo dobry sztyft, bardzo dobrze to się trzyma. Też moim zdaniem fajnie wyglądają. No, lubię je, także one zostają i tym bardziej, że to był prezent urodzinowy od przyjaciół. Mam też kupione na wyprzedaży pozłacane kolczyki, słuchajcie, z jubilerskiego sklepu. I one są fantastyczne. One się prześwietnie zapinają i naprawdę bardzo dobrze się trzymają, nic tu nie spada, bo one się same o siebie wklikują, więc naprawdę, no uwielbiam je i w nich chyba zostanę już, słuchajcie, także zakładam je i po prostu już w nich dzisiaj zostanę. Bardzo je lubię, one są takie delikatne, nie krzyczące jakieś i takie, bym powiedziała, bardzo na co dzień. Mam też takie muszelki, bardzo długo je nosiłam, uwielbiałam, są zbyt ciężkie, wyrywały mi uszy, więc idą out. Mam też takie, słuchajcie, badziewne, niebieskie. Trzymam je cały czas dla koloru, no bo kolor jest śliczny, ale one są badziewne. Dobra, wyrzucam. Nic mi za bardzo nie zostało, ale kilka sztuk jeszcze tylko. I teraz tak. Są takie a la łezki złote. I ja nie wiem, czy ja się w takich kolczykach dobrze czuję, słuchajcie. No, ale czasami mogą mi się przydać, nic nie zaszkodzi je zostawić. Mam też takie bardzo fajne kółka zielone, one też się w siebie wklikują. Takie lemonkowe, śliczne, więc chyba je zostawię. Mam takie kółka też, słuchajcie, zwyczajne, srebrne, małe, też bardzo dobre. Tamte były grube, a tu mam takie cienkie. I mam takie strasznie, i to myślę, że to nie jest dla mnie, bo ja aż takich sztywcików, których nikt nie widzi, nie noszę. Nie noszę też takich sztyftów stricte z jakimś tym, chociaż nawet myślałam, że może, żeby właśnie tylko tak na uchu coś było, ale jakoś nigdy nie miałam. Zawsze lubiłam coś takiego, wiecie, dłuższego. No ale dobra, udało mi się z Waszą pomocą posprzątać to. Fajnie, że się części pozbyłam, powiedziałam sobie, czego tak naprawdę nie używam i z Wami zawsze jest mi łatwiej. A Wam mam nadzieję, że się ten content podobał i dajcie znać, czy chcecie zobaczyć film z moimi zdobyczami nowymi, bo teraz mam na nie miejsce, nowymi właśnie takimi biżuteryjnymi. Jak tak, to taki film myślę, że w lipcu mógłby się spokojnie pojawić. Także dziękuję serdecznie za oglądanie i do zobaczenia, do następnego. Pa!